Cześć, witamy Was w biolaboratorium, które jest częścią Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni. Dzisiaj zapraszamy Was na wykład, który dotyczy roli wiązania dwutlenku węgla na torfowiskach. Zapraszamy na spacer po laboratorium. Czym są torfowiska? Są to niezwykłe ekosystemy, które łączą w sobie cechy dwóch całkowicie odmiennych typów środowisk wodnego i lądowego. W województwie pomorskim występuje blisko 70 torfowisk, będących siedliskiem różnych gatunków roślin. Wśród nich jest wiele roślin rzadkich i objętych ochroną gatunkową. Zajmują zaledwie 3% powierzchni Ziemi, a zmagazynowane jest w nich 2 razy więcej węgla niż sumarycznie we wszystkich lasach na Ziemi. Ekosystemy torfowiskowe przedstawiają olbrzymią wartość przyrodniczą, naukową i gospodarczą. Charakteryzują się specyficzną roślinnością zgrupowaną w licznych zbiorowiskach. Ze względu na panujące tam specyficzne warunki podłoża, roślinność bagienna i bagienno-łąkowa doskonale dopasowała się swoją budową do życia w tym trudnym środowisku. Na kolejnym slajdzie widzimy przekrój przez powierzchnię torfowca. Torf jest skałą osadową złożoną z niezupełnie rozłożonych szczątków roślin i substancji mineralnych. Torfowiska są siedliskiem specyficznych roślin torfotwórczych. Zachodzą tu procesy akumulacji osadów organicznych. Ten proces polega na tym, że stare pędy roślin zamierają i opadają niżej, a na nich piętrowo wyrastają nowe rośliny. Proces jest widoczny na slajdzie. Gromadzenie zasobów torfu zachodzi w momencie szybkiego powstawania szczątków organicznych w porównaniu do czasu ich rozkładu. Powolne tempo rozkładu spowodowane jest wystąpieniem niskiej temperatury i małym napowietrzeniem podłoża powstającego w wyniku dużego uwodnienia torfowiska. W skali świata torfowiska stanowią około połowy powierzchni szeroko rozumianych mokradeł. Jaka jest rola torfowisk? Wpływ torfowisk na ekosystem jest nieoceniony. Torfowiska zapobiegają suszom, pożarom, powodziom, przyczyniają się do oczyszczania wody. Na slajdzie jest widoczne torfowisko Czarne Bagno, które jest przedmiotem naszego projektu i w tym torfowisku prowadzimy badania. Torfowisko zostało już wcześniej zdegradowane wiele lat temu i obecnie roślinność, ta, która jest widoczna na slajdzie, jest odtworzona. Węgiel pochodzący z dwutlenku węgla wbudowywany jest w tkanki roślin torfowiskowych. Gaz ten jest pobierany przez roślinność w procesie fotosyntezy, a następnie jest gromadzony w postaci torfu. Poprzez magazynowanie węgla w postaci pokładów torfu, gaz ten jest pobierany poprzez rośliny podczas fotosyntezy, a następnie zostaje gromadzony w postaci torfu. Ma to ogromne znaczenie w regulowaniu klimatu. Ocenia się, że zawartość węgla w torfowiskach może być porównywalna, a nawet może przekraczać pulę węgla zgromadzonego w lasach. Jeśli torfowiska funkcjonują prawidłowo, to stanowią rezerwuar węgla z ciągłą możliwością jego absorpcji. Jeśli ich funkcje są zaburzone poprzez na przykład podtapianie czy osuszanie torfowisk, to jest dosyć częsta sytuacja, to torfowiska stają się źródłem węgla i tracą możliwość wiązania węgla. Równie niebezpieczne dla środowiska jest wydzielanie metanu. Gaz ten przyczynia się do wzrostu zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze. W rezultacie zwiększa się efekt cieplarniany w środowisku. No i stąd nasza troska o torfowiska i ochronę roślinności, które porastają torfowiska. Na slajdzie widoczna jest fotografia z czasów wojennych, to jest rok 1939 do 1945. Jest to wydobycie torfu w okolicach Warszawy. Jak widać ręczne wydobywanie torfu i od dawna torf został wydobywany na potrzeby ściółki, pokarmu dla zwierząt czy opału. Następnie z czasem zastąpiono maszynowo wydobywanie torfu i wtedy to się nazywa frazerowa metoda. Niestety jest dużo bardziej szkodliwa dla torfowiska, bo zrywa bardzo dużą część ściółki i torf sam sobie czy torfowisko nie umie się odrodzić.
Nie znając i nie doceniając roli torfowisk w przyrodzie, ludzie od dawna prowadzili taką niekorzystną i nieprzemyślaną gospodarkę rolną i leśną i wykorzystywali torf jako, jak tu widać, opał i ściółkę. W efekcie zniszczono większość tych torfowisk i w chwili obecnej w Polsce pozostało jedynie kilka procent takich pierwotnych zasobów. Torfowiska mogą żyć i sprawnie funkcjonować dzięki obecności odpowiedniej ilości wody. Wszelkie osuszanie, eksploatacja torfu czy taka regulacja rzek, strumieni zasilających torfowiska są to podstawowe zagrożenia dla tych ekosystemów. Torfowiska można podzielić ze względu na sposób zasilania ich w wodę i składniki odżywcze. Wyróżniamy torfowisko niskie na pierwszym zdjęciu, wysokie to jest to w środku i przejściowe po prawej stronie. Torfowiska wysokie zasilane są wyłącznie wodami opadowymi, powstają często w powodziach, na wzniesieniach terenu i stąd jest ich nazwa. Niskie torfowiska lokalizują się w dolinach rzecznych, a zasilane są przez wody gruntowe i płynące. Natomiast torfowisko przejściowe może posiadać cechy obu tych poprzednich rodzajów torfowisk. Wśród roślin najbardziej znane są mchy torfowce, mszaki, paprotniki i turzyce. Tutaj na jednym zdjęciu widzimy mchy torfowce, na pewno każdy z nas je zna. Co ciekawe, na Pomorzu występują aż 3 gatunki rosiczek, czyli roślin owadożernych. Nie każdy może wie, że w Polsce ogólnie występuje aż 14 gatunków roślin owadożernych. I tymi roślinami owadożernymi, konkretnie rosiczkami, zajmujemy się w laboratorium, zarówno in vitro, jak i również w tym projekcie, czyli wysadzamy je na torfowiska. Tutaj tak schematycznie możemy zobaczyć, na czym polega nasz projekt ochrony torfowisk. Pierwszy obrazek, pierwsza fotografia przedstawia roślinę, mech torfowiec, który występuje w naturalnym środowisku. Pobieramy taki materiał ze środowiska, następnie rozmnażamy go przy pomocy technik in vitro, czyli wkładamy taką roślinę do pojemnika szklanego albo plastikowego, jak widać na zdjęciu. Przy pomocy specjalnych technik potem będziemy je omawiali. Następnie rozmnażamy te rośliny i tak jak widać na trzecim slajdzie, gdzie jest kilka takich pudełek z zielonym materiałem, to są już nasze rośliny rozmnożone, które są przesadzone do torfu, do ziemi. I to jest jeszcze wszystko w warunkach laboratoryjnych. I na ostatnim zdjęciu, które się znajduje najniżej, dopiero widzimy, jak te rośliny rozmnożone, które są w naszym projekcie, są wysadzone na torfowisko. Jak widać, są w formie takich poletek i te takie zielone, jaskrawe rośliny to są noworoczne, tegoroczne wysadzone rośliny wśród takiej roślinności torfowiskowej. W biolaboratorium od wielu lat zajmujemy się ochroną środowiska. Obecny projekt o nazwie Czynna ochrona gatunkowa roślinności torfowiskowej to jest już etap drugi. Rozpoczął on się w roku 2018 i jest z kolei 5. projektem serii ochrony rośliny torfowiskowej i od ponad 10 lat biolaboratorium w Gdyni zajmuje się właśnie ochroną torfowisk i taką aktywną ochroną przyrody. Do projektu wybrano kilka gatunków roślin, w tym to jest jedna rosiczka, która jest tutaj zamieszczona na zdjęciu, jest to rosiczka okrągłolistna, 4 gatunki mszaków i 5 gatunków mchów torfowców, czyli wszyscy znamy je pod nazwą po prostu torfowce. Celem naszego projektu było namnożenie w warunkach in vitro roślin zagrożonych wyginięciem, a następnie ich reintrodukcja, czyli ponowne wprowadzenie do środowiska naturalnego. A jak to wygląda w praktyce? Aby namnożyć rośliny w warunkach in vitro, należy założyć kultury in vitro. Kultury in vitro oznaczają hodowlę komórek, tkanek lub organów roślinnych, które są prowadzone w szklanych naczyniach, na specjalnie dobranych pożywkach i w warunkach sterylnych. Wyróżnia się tutaj kilka etapów rozmnażania roślin. Pierwszym etapem jest pobranie materiału ze środowiska naturalnego. Pobieramy gatunek, który chcemy rozmnożyć. Wszystkie gatunki, które zostały objęte naszym projektem, znajdują się na polskiej czerwonej liście gatunków zagrożonych wyginięciem, dlatego konieczne było uzyskanie pozwoleń na zbiór materiału roślinnego oraz jego namnażanie. Z torfowiska pobraliśmy fragmenty pędów mchów oraz rosiczki. Materiał zebrano w niewielkich ilościach, tak aby nie uszczuplić lokalnych zasobów populacji.
Kolejnym etapem jest sterylizacja roślin, która się odbywa już w laboratorium. Pod komorą laminarną w warunkach sterylnych przeprowadza się proces dezynfekcji. Ma ona na celu usunięcie drobnoustrojów z powierzchni materiału roślinnego, takich jak bakterie czy grzyby. Wykorzystuje się do tego celu różne środki lub preparaty zawierające związki chloru. Fragmenty roślin umieszcza się w roztworze dezynfekującym i energicznie wytrząsa. Rodzaj substancji dezynfekujących, ich stężenie oraz czas działania dobiera się indywidualnie w zależności od rodzaju materiału roślinnego. Następnie fragmenty roślin umieszcza się w naczyniach z wodą destylowaną w celu usunięcia pozostałości po środkach dezynfekujących. Tak przygotowany materiał roślinny przenosi się na świeże pożywki hodowlane. Fragmenty roślin mogą być namnażane i hodowane na pożywkach stałych z dodatkiem substancji zestalającej, np. agaru, co jest przedstawione na zdjęciach, lub na pożywkach płynnych. Pożywki hodowlane czy podłoża są niezbędne roślinom in vitro do wzrostu i rośliny umieszcza się w słoiku właśnie w tych podłożach, tak jak widać było wcześniej na slajdzie. Pożywki są niezbędne do zainicjowania wzrostu roślin, ponieważ dostarczają tym roślinom niezbędnych substancji odżywczych. Zawierają podstawowe składniki, związki mineralne, makro i mikroelementy. Źródło energii to jest węgiel. Ten węgiel jest dostarczany do pożywki przy pomocy sacharozy. Dodajemy również witaminy, hormony i regulatory wzrostu. I wszystkie te substancje powodują, że pożywka zastępuje roślinie naturalne środowisko i naturalne wszystkie elementy, które występują w ziemi. Czerpiąc substancje zawarte w podłożu, rośliny powiększają swoje rozmiary, wzrastają, pokrywając całą powierzchnię pojemników hodowlanych. Hodowle mogą być prowadzone też na większą skalę, aby w krótkim czasie namnożyć bardzo dużą ilość materiału roślinnego. W naszym laboratorium wykorzystywany jest w tym celu specjalny system Plantform, który jest przedstawiony na ilustracjach. Składa się on z pojemników hodowlanych podłączonych przez silikonowe rurki do systemu pompującego powietrze. Wszystkie rośliny in vitro muszą być przepasażowane, czyli przekładane na nowe pożywki w jałowych warunkach i robimy to wszystko w takim specjalnym urządzeniu, które nazywa się komora laminarna. Jak widać tutaj ona jest zasłonięta szybą po to, żeby drobne ustroje nie dostawały się do środka i w środku są jałowe warunki, nie ma ani bakterii, ani wirusów. Przekładamy rośliny z jednych warunków in vitro do drugich przy pomocy jałowych narzędzi, penset i skalpela. Tniemy te rośliny na drobniejsze kawałki i na nowe podłoże hodowlane przepasażowujemy nową roślinę. Tutaj akurat prezentujemy system Plantform, który jest zbudowany z takich plastikowych pudełek. Wewnątrz Plantform znajduje się taka plastikowa podstawa, na której umieszczamy materiał roślinny. Pod tą podstawą jest płynna pożywka i przez silikonowe rurki wpompowywane zostaje powietrze, przez co powoduje to podniesienie poziomu tej pożywki i okresowe zalewanie roślin, a przy pomocy pompy odsysającej odsysa się tą pożywkę, więc wtedy rośliny jakby nie są zalewane. I ma to imitować taki system naturalnego nawadniania roślin, tak jak wygląda to w torfowisku, że raz są zalewane, raz są podsuszane. Przedstawię jeszcze drugi sposób pasażowania roślin, nie tylko do systemu Plantform, tak jak przed chwilą było pokazane, ale jeszcze taki drugi sposób do przesadzania rośliny do słoika albo do kwadratowego takiego pojemnika. Oczywiście one są w środku wyjałowione i mają to podłoże hodowlane, o którym też wcześniej rozmawialiśmy. I podobnie jak w Plantformie, rośliny rozdziela się na mniejsze elementy, czyli na takie rośliny. Od rośliny matecznej oddziela się te nowe rośliny. Sprawdza się, żeby ta roślina nie była zakażona bakteriami, żeby nie było starych liści. Roślinę przepasażowuje się, czyli przekłada przy pomocy jałowych narzędzi na nową pożywkę. Trzeba bardzo uważać, żeby nie zakazić tej całej hodowli. Następnie roślina jest zamykana w słoiku i odstawiana do specjalnego takiego pomieszczenia hodowlanego, które też zaraz pokażemy, żeby rośliny mogły sobie tam rosnąć przez miesiące, tygodnie do uzyskania takiego dużego
pokroju i jak już te rośliny zrobią się już na tyle duże, że można je przesadzić do ziemi, to następnie będziemy przechodzić do następnego etapu naszego projektu, czyli do aklimatyzacji roślin. Hodowle typu platform umożliwiają nam mnożenie roślin w krótkim czasie. Rośliny mają większą powierzchnię do wzrostu w porównaniu do hodowli w słoikach na pożywkach agarowych, czyli tych słoiczkach, które wcześniej oglądaliśmy na zdjęciach. Zaletą takich bioreaktorów typu platform jest możliwość połączenia bardzo wielu pojemników hodowlanych w systemie pomp. Było to widziane na filmie, gdzie bardzo dużo tych roślin jest połączonych razem. Gdy rośliny już wyrosną w warunkach in vitro, to w kolejnym etapie następuje ich aklimatyzacja, czyli adaptacja do życia w naturalnym środowisku. Przejściowym etapem jest hodowla roślin w ziemi, w specjalnym pomieszczeniu i jeszcze w laboratorium, w fitotronie ziemnym. Możemy ten fitotron porównać do szklarni. Rośliny przesadzane są do pojemników wyłożonych keramzytem i mieszanką wody i torfu. Codziennie są podlewane, mają odpowiednią temperaturę i wilgotność. Tutaj te rośliny będą przyzwyczajały się do życia w środowisku pełnym drobnoustrojów i czekały na jesienne wysadzenie na torfowisko, czyli do środowiska naturalnego. Tak wygląda wysadzanie wcześniej wyhodowanych roślin na odpowiednio przygotowanych do tego poletkach eksperymentalnych, czyli one są tak otoczone takimi palikami drewnianymi. Rośliny okrywamy słomą na zimę i na jesień, żeby zabezpieczyć je w początkowym etapie wzrostu przed suszą i przed nadmiernym wysychaniem przez słońce. Wcześniej to torfowisko było pozbawione całkowicie pokrywy roślinnej na skutek działalności człowieka. Teraz, tak jak widać na tym zdjęciu, udało się odtworzyć tę roślinność torfowiskową i pokryć to zdewastowane torfowisko taką dużą pokrywą roślinną. Jak rośliny zaaklimatyzowały się w tym nowym środowisku? Późną wiosną możemy zaobserwować zielone odrosty roślin. Widać tutaj na tym zdjęciu, że kępa torfowca jest taka już rozrastająca się. Prowadzimy monitoring wzrostu wysadzonych roślin i mierzy się ich wzrost i przyrosty i zwiększenie objętości co roku. Rośliny, które były wyhodowane z warunków in vitro, wyglądają inaczej niż te, które rosną w naturalnym środowisku. Naszym roślinom zajmuje to około 2 lata, żeby przystosować się do nowych warunków życia w naturalnym środowisku, dostosować swój wygląd i pokrój do innych roślin, które już występują naturalnie i do znalezienia sobie niszy wśród roślin na torfowisku. Torfowiska mają ogromne znaczenie dla ochrony środowiska, dlatego nasze laboratorium bierze udział w czynnej ochronie zagrożonych gatunków. Środki są dofinansowane częściowo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i dzięki tym funduszom mamy dużą możliwość realizacji tych projektów właściwie już od 10 lat. Dziękujemy Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia za rok.